No ciekawa była sytuacja w seminarium. Kiedy wstępowałem do seminarium, to był rok 1952. Nastąpiła potem śmierć Stalina. Ale kiedy żeśmy szli, to mówiono nam, gdzie wy się pchacie do tego seminarium? Przecież wiadomo, że księżmi nie będziecie, że to zostanie wszystko zlikwidowane i tak dalej. Ale jakoś tak w tym seminarium nasz rok był bardzo liczny. Tam było prawie 70. No i jakoś tak bardzo się nie baliśmy. Ale już będąc w seminarium usłyszałem, że likwidują seminaria duchowne w Czechach, w Czechosłowacji. Że nawet wywożą tam naszych, no niestety, tak zwanych księży patriotów, żeby się przyjrzeli, jak to wygląda. I z tego wynikało, że nasze seminaria nie wiadomo, czy dotrwają do święceń kapłańskich. Jaki będzie ich los. Zwłaszcza w momencie, kiedy został aresztowany ksiądz prymas. To sytuacja była rzeczywiście dramatyczna. Ja sam miałem okazję, niosąc przed księdzem prymasem pastorał, stać obok niego w czasie Bożego Ciała, na procesji Bożego Ciała w kościele świętej Anny i no, stałem tam 2 metry od niego. Jak uderzył nawet w ołtarz pięścią, że nie pozwolimy carom siadać na ołtarzu. To było wstrząsające. Autorytet księdza kardynała Wyszyńskiego był przeogromny. I nagle dowiadujemy się w seminarium, my klerycy, że kardynał Wyszyński zostaje aresztowany. To było coś tak niespodziewanego dla nas wszystkich, bo zdawałoby się, że ta postać no taka pomnikowa, że jest nie do ruszenia. No, czasem komuniści, czasy stalinowskie zdecydowali się go aresztować. No i wtedy rzeczywiście zwątpienie w nasze serce, przynajmniej moje, wstąpiło nie takie, że nie będę księdzem. Nie, jakoś to głęboko wierzyłem, ale że będę księdzem tajnym. Że pewnie to seminarium nasze zlikwidują, a my będziemy gdzieś tak rozproszeni. I nawet zacząłem się uczyć introligatorstwa, bo było w seminarium takie kółko introligatorskie. Ja się zaraz tam zapisałem i się sobie, dobra, czego będę gdzieś tam, może nie wiem, te książki oprawiał jako oficjalnie, a oczywiście będę takim tajnym księdzem. Więc takie były wtedy nastroje. Bardzo ciężkie, bardzo takie trudne. Uwięzienie księdza kardynała, które było tragedią dla narodu i dla niego samego, jednak w planach Bożych owocowało czymś wspaniałym. Ksiądz kardynał przemyślał sobie cały plan działania duszpasterskiego. Między innymi on pierwszy zauważył, że zbliża się ogromnie ważna rocznica, mianowicie 1000-lecia chrztu Polski. I ułożył wtedy pewien program duszpasterski, tak zwaną nowennę, przed 1000-leciem chrześcijaństwa. Władze państwowe były zawstydzone, bo nikt nie pomyślał ze strony oficjalnych władz o tej wielkiej, wspaniałej rocznicy. Nowenna przed 1000-leciem chrześcijaństwa w Polsce. Było to 10 lat wcześniej. Ja sam, jak słuchałem za 10 lat, zdawało mi się, Boże, co to będzie, to już jakiś ogromna przestrzeń, ale czas biegł szybko i te poszczególne lata obchodzone były w parafiach z udziałem wiernych, z pielgrzymkami do Częstochowy, z wspólnymi modlitwami, nabożeństwami. To był bardzo taki bogaty program, również i program taki katechetyczny na całą Polskę, kiedy pewne tematy były poruszone jednakowe w całej Polsce danej niedzieli, że można było na ten temat mówić, słuchać, rozmawiać. No a już w ogóle apogeum wszystkiego to było porwanie obrazu, który wędrował wtedy po Polsce, kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, która nawiedzała poszczególne parafie. No i z udziałem wojska, helikoptera w lesie napadnięto na ten obraz. Świadkiem tego był mój proboszcz, który to wszystko opowiadał potem, jak to wyglądało dokładnie. Napadli i porwali samochód, w którym ten obraz był wożony. Przywieziono go potem
i podrzucono do katedry warszawskiej. Matka Boża internowana za kratami, była w odsłony zakrystii katedry jakoś tak w oknie wystawiona, można było za kratami oglądać. Potem została przewieziona do Częstochowy i pilnowana jak najgorszy przestępca dzień i noc przez władzę. No i tutaj była taka wspaniała postawa księdza prałata Wójcika, który bardzo sprytnie, to już cała długa historia była, ten obraz z Częstochowy potrafił jednak wywieźć i mógł dalej brać udział w tych uroczystościach. Ale nie było obrazu i co wtedy? Wtedy zostawiono ramę i wędrowała z parafii do parafii, z diecezji do diecezji pusta rama. I ta pusta rama miała też jeszcze taką wymowę ogromną, chociaż obrazu nie było, ale jednocześnie ona krzyczała tą krzywdą, która się dzieje i tym bezprawiem, tą bezczelnością do ludzi. Patrzcie, kto wami rządzi. Jak jesteście traktowani. W dodatku rozpoczęły się przygotowania do soboru. I w tym nastroju soborowym, takiego pojednania, jedności, wspólnoty, biskupi polscy napisali list do biskupów niemieckich. List, który wyprzedzał myśli i zamiary w ogóle takiego przeciętnego człowieka o dziesiątki lat. Użyte były słowa tam: przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Było to wtedy tu w kraju, jak gdyby jakaś bomba wybuchła. Eksplozja nienawiści, złości. Jakim cudem? W czyim imieniu? Dlaczego biskupi tutaj takie rzeczy mówią? Przecież to było na gruncie religijnym, ale władze państwowe, które były totalistyczne, totalitarne, uważały, że tylko oni mogą jakieś porozumienia międzynarodowe prowadzić i swoją własną politykę. A tutaj nagle takie odezwanie się, takie słowa. No więc różni dziennikarze pisali dramatyczne artykuły wtedy. I cały ten tok modlitewny, nowenny przed tysiącleciem, połączony zresztą z wędrówką obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w poszczególnych diecezjach i parafiach, zaczęła się po prostu otwarta wojna. I uroczystości milenijne, które biskupi prowadzili, które gromadziły ogromne rzesze ludzi, były wtedy infiltrowane. Władze państwowe zabraniały uczestnictwa w tych uroczystościach, albo też organizowały analogiczne uroczystości o tej samym czasie, w tym samym terminie, zmuszając ludzi, żeby brali udział w tych państwowych uroczystościach, a nie przychodzili na uroczystości kościelne. Sama sprawa tego milenium, rok 1966, tutaj w Warszawie miała też bardzo taki dramatyczny przebieg. Kiedy uroczystości się działy tu w katedrze warszawskiej na Placu Zamkowym i sprowadzono mnóstwo takich ubeków. Wchodzę w ulicę Daniłowiczowską, tutaj obok Placu Zamkowego, i patrzę, cała ta ulica wypełniona jest takimi panami dziwnie wyglądającymi w jednakowych płaszczach, wtedy takie modne były płaszcze ortalionowe, z parasolkami w rękach. Wyglądało to przedziwnie. Ja tak wchodzę, ojej, aż tak krzyknąłem, ojej, co się dzieje? Jacyś państwo przechodzą i mówią, proszę księdza, to jest zjazd filatelistów. No więc wiadomo było, że to byli właśnie ci, którzy mieli walczyć z ludźmi, którzy mieli rozbijać tę całą uroczystość i byli przygotowani do takich jakichś mocnych wydarzeń. To byli po prostu przebrani milicjanci. Doszło nawet do niemalże śmiesznych wydarzeń, że kiedy biskupi po tej uroczystości całej na Placu Zamkowym chcieli się dostać do katedry, to zablokowali ci właśnie, w cudzysłowie, filateliści, zablokowali wejście do katedry.
dramat, bo przecież były też wydarzenia krwawe. Ginęli ludzie. Stocznia Gdańska, kopalnia Wujek, wydarzenia w Radomiu. To lała się krew. Oczywiście to też konsolidowało ludzi. Te tragiczne wydarzenia, one potem odnajdowały swój oddźwięk w kościołach, na mszach świętych, nabożeństwach, na wspólnych modlitwach. To, co sprawdzało się na naszych oczach i mogłem to obserwować sam. Jest takie powiedzenie Tertuliana z III wieku. Krew męczenników jest nasieniem chrześcijan. I tutaj też to się stało na naszych oczach, że ta krew, to prześladowanie budziło nadzieję i integrowało ludzi pod przewodnictwem Kościoła do jedności, do wspólnoty. To był ten zasiew, ta gleba pod późniejsze zwycięstwo Solidarności. Były inne czasy, kiedy Jan Paweł przyjechał do Polski. No, to wtedy już swobodnie mogliśmy uczestniczyć w tych uroczystościach. Tłumy na Jasnej Górze. Stałem tam kiedyś między tymi ludźmi obok mnie. Stał jakiś ojciec, taki miał dziecko takie małe na ramionach swoich. I patrzyłem, jak to małe dziecko wpatrywało się tam gdzieś daleko w ten ołtarz jasnogórski na zewnątrz. I kiedy ojcu się bili brawo, to dziecko też biło brawo. Dla mnie to był taki piękny, symboliczny obraz i tego pokolenia starszego, chociaż ten ojciec był dosyć młody, i tego małego dziecka. Myślę, jak ono wsiąka to wszystko, jak ono to rozumie, mimo że takie maleństwo jeszcze, jak ono to, jak gdyby rozumie wszystko, co się dzieje i z entuzjazmem właśnie patrzy i na papieża, i na te wydarzenia. A potem już sama obecność Ojca Świętego, to był jakiś już dla nas wszystkich ewidentny cud. Taki kolejny cud nad Wisłą, potem powstanie Solidarności, która bez Ojca Świętego, bez jego wizyt w Polsce, no nie wiem, czy coś takiego mogłoby się zdarzyć, co się zdarzyło. Z tym mówię, cudem Solidarności, kolejnym cudem nad Wisłą.